Śmieszne są te fotele, nie? Bo się tak zapada człowiek, tak... Ale można było też tak rozmawiać. Można rozmawiać tak komfortowo. Chcesz rozmawiać komfortowo? O! Ale teraz kamera jest ustawiona zupełnie inaczej. Dobra, to wracamy do pozycji. Zaczęliśmy. Drodzy Państwo, tak to właśnie wygląda, kiedy na plan mojego programu zostają dopuszczeni menadżerowie gwiazd. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest ze mną Sarah James i jak widać, również jej menadżerka. Jo! No właśnie, tam siedzi, tak. Siedzi, coś kombinuje, knuje, będzie się pewnie wtrącać. Zobaczymy. Nie, na 100%. Może nie. Cześć, Sara. Cześć. Powiedziałem ci to już 3 razy, powiem 4. Jestem mega przeszczęśliwy, że się możemy zobaczyć. Dziękuję Tego nie widać po mnie. bardzo. Mam mój polski uśmiech założony. Jak Kanye West. Nie widać, że mi się podoba? Can you see by my face? Exactly. Dokładnie, ale zauważyłem, bo wywiadów z tobą się narobiło, nie wiem czemu, ostatnio dużo, zauważyłem, że jest różna energia i doskonałą energię po prostu produkujesz z siebie, kiedy rozmawiasz po angielsku. To jest No to niesamowite. Jest, a nie wiem dlaczego w sumie, ale tak jest, no. Ale jest tak, jest tak. Takiego. Jesteś wtedy bardziej, alright girl. No, mam więcej, no bo to powiesz, po angielsku jakby łatwiej jest tak powiedzieć, często jakieś takie... No. Kika. No, a po polsku tak ciężej A po trochę. polsku? Nie, no bardzo mi się podobało. Fajnie. Słuchaj, jesteś najmłodszą ambasadorką tego napoju Coca-Coli, który obchodzi swoje 50. urodziny, o czym wam już wspominałem. I gościłem już w tym studiu 2 ambasadorów. O. Tak? Jasia Dąbrowskiego, O. youtubera, oraz Kasię Kowalską, która jako pierwsza śpiewała piosenkę, której melodię ty też używałaś tak. w swoim utworze. I chciałem cię o to zapytać, bo twoja kariera jest super turbo, w ogóle ultra dynamiczna i wszyscy o tym wiemy. Jest, jakby, siu. Wy nie widzieliście, co się działo, zanim kamery się włączyły. Ale chciałem cię zapytać, wiesz, o to, jak ci się pracowało przy tym kawałku, czy ty na przykład, wiesz, słuchałaś poprzednich wersji, których było kilka, wiesz, jak to wyglądało? Ja w ogóle, no jak w ogóle dostaliśmy propozycję taką, że dostałam propozycję właśnie z teamem, że mogłabym być ambasadorką. W ogóle na maksa się ucieszyłam. Mówię, no kurde, wielkie wyróżnienie i dziękuję bardzo, cudownie, że mogę przy tym być, działać. No i słuchałam właśnie wersję Kasi Kowalskiej i jakoś tam próbowaliśmy zrobić ten numer, ja próbowałam zmienić ten numer na taką, wiesz, swoją wersję, taką bardziej, może nie wiem, rytmiczną, bardziej taką nowoczesną. No i mam nadzieję, że to się udało. Ja myślę, że się udało. Czy ty jesteś zadowolona przede wszystkim? Tak. No to jest taki numer na pewno taki magiczny. Taki, który po prostu jak słuchasz, to chce ci się uśmiechać i o to nam chodziło. A ty jesteś w ogóle osobą, która potrafi być zadowolona z siebie, czy taki wieczny krytyk w tobie robi takie... To tak różnie, to osoby wokół zazwyczaj widzą najbardziej, ale powiem szczerze, że wydaje mi się, że ja jestem z tych bardziej takich to nie było fajnie, nie, mi się nie podobało, nie. Bo dopóki ja nie powiem, że naprawdę jakbym policzyła, to jest może są 2 występy, w których mogę powiedzieć, że było dobrze i tak bym coś poprawiła, ale naprawdę było okej. No, są chyba 2 takie występy. Okej. 2 z tych wszystkich, których jednak trochę było. A na ile oceniłaś swój występ na Eurowizji w finale? To też jest tak, że to w ogóle ja są wiem, że to już chwilę temu było. No tak, no właśnie, ale ja wtedy też uważałam, że zawsze można coś zrobić lepiej, ale i tak, dziewczyny na pewno i cały team dał z siebie 100%, no wszystko. I ja też dałam wszystko, no ale wiadomo, jak to ja, krytyczne oko, zawsze można by było coś zrobić lepiej, ale chyba było okej. Chyba, wiesz co, kilku osobom się podobało. Mówisz? No dobra. Tak. No tak, kilku. No, wiesz, to dzwoniła do mnie taka Kaśka, Jurek. No nie, kilku osobom się naprawdę podobało. No to genialnie. Słuchaj, sytuacja jest taka, że nie możemy mówić o pewnej sytuacji, która ci się przytrafiła w Stanach, ale za to możemy mówić o samych Stanach Zjednoczonych. Więc chciałem cię zapytać, byłaś po raz pierwszy w Ameryce. Powiedz, jak było, jakie są twoje emocje, wiesz, co przywiozłaś, co teraz, co dalej, czy masz już tam kupiony dom, czy kochasz samoloty i w ogóle, dlaczego ta Ameryka jest taka fenomenalna? Wiesz co? No tam jest cudownie, ja w ogóle,
No ja bym bardzo chciała kiedyś tam zamieszkać definitywnie. O, piesiu tam szczuka. Tak, to tylko pies. Tylko pies. Stali widzowie wiedzą, że tutaj jest pies, tak. No. No cudownie było po prostu cudownie. Piękne widoki, no w ogóle pogoda. Ciepło. Pięknie. Cudowni ludzie. Amerykanie po prostu to są ludzie, no, którzy mają po prostu przyklejony do twarzy uśmiech i się uśmiechają i są totalnie takimi ciepłymi ludźmi. No i w ogóle vibe cały no co ja mogę mówić? No było genialnie, no. Po prostu pasowałaś tam, nie? Bardzo mi się tam podobało i bardzo chciałabym się tam kiedyś zaklimatyzować. Właśnie widziałem taki drobny artykulik, czy to twoją wypowiedź z któregoś artykułu, gdzie powiedziałaś, że chciałabyś się kiedyś przeprowadzić. Oj, bardzo. A wiesz, że mówienie bardzo. takich rzeczy tutaj, póki mieszkasz w Polsce, to jest takie, jak mogłabyś chcieć zamienić najlepszy kraj na ziemi na inny kraj na ziemi? No to Możesz tam mieć 2. domek letniskowy. Dobrze. No to będę przyjeżdżać czasami. Powiedz proszę, bardzo jak na starego dziada, jakim jestem, próbowałem przeanalizować twojego TikToka. Ojej, naprawdę? No kurczę, oczywiście, od tego zacząłem. Przysięgam. Pierwsza rzecz, jaką odpaliłem, to nie były żadne portale, jakieś wywiady, tylko powiedziałem, Sara musi mieć TikToka. Od dawna. I nawet mam wrażenie, że już go trochę chyba tak wyczyściłaś? Czy są wszystkie rzeczy, które zawsze były, nic nie usuwały? Nie, tam może... Tak? Nie, wszystko jest chyba. Okay. Tak mi się wydaje, no. Okej, no to dobrze. Bo słyszałem o tym, że młodzi muzycy, teraz zwłaszcza startujący, a ty jesteś dokładnie w tym momencie, bardzo mocno myślą właśnie TikTokiem, no nie? Że to jest taka rzecz, że to trzeba wymyślić tak, żeby właśnie na przykład na TikToku fajnie się poniosło. Czy ty o tym myślisz, jak piszesz swoje piosenki? Ja w ogóle, no gdzieś tam wiadomo, że TikTok to jest w ogóle genialna aplikacja do tego właśnie, że no, scrollujesz te wszystkie filmiki i ja bardzo często mam tak, że po prostu zapamiętuję jakiś numer, bo jest na przykład viral po prostu na TikToku, jest wiralem i gdzieś tam zapamiętuję ten numer i mówię, kurczę, to jest fajny numer i wpisuję tylko, wiesz, to zdanie, które mam w głowie i patrzę, to jest zarąbisty numer i tak te numery wszystkie robią się popularne i uważam, że TikTok to jest mega fajna apka do tego, żeby się rozwijać i no gdzieś tam, no fajnie było. No w ogóle TikTok to jest takie. Ale wiesz, myślisz, że czy jak myślisz nad piosenkami, bo zakładam, że masz trochę czasu, żeby myśleć nad kolejnymi numerami, to myślisz sobie, po raz pierwszy usłyszałem o tym właśnie w kontekście Billie Eilish, że ona być może część swoich kawałków, to był taki domysł jednak trochę, że ona być może część swoich kawałków tak napisała, żeby one miały takie krótkie sekwencje, które po prostu idealnie będą pasowały. Tak, ja myślałam o tym. No często jak gdzieś tam tworzymy coś razem z producentami, to też tak myślimy, na przykład, to będzie fajny numer na TikTok, w sensie to mogłoby pójść, to mogłoby być fajne. Właśnie Billie ma w tym jednym takim jest takiej piosence coś tam, stop, what the hell you talking about, get my pretty. To jest takie super i no, ja często o tym myślę. Mam też takie piosenki gdzieś tam, które mówię, albo jakiś taniec, do tego można by było wymyślić. A taniec już w ogóle, no tak. Bo wy jeszcze nie wiecie, ale ja trochę tańczę. Przynajmniej się staram. Ja widziałem na TikToku. No głównie na TikToku. A gdzieś jeszcze tańczysz? A powiedz mi, czy ty tych wszystkich rzeczy się uczyłaś, czy ktoś cię ich uczył? W takim sensie, że jak dużo uważasz na teraz? Jesteś już dorosłą kobietą. To już ustaliliśmy, tak? Ja cię nie będę pytał o wiek. W ogóle jesteś najczęściej pod słońcem ostatnio pytana o wiek. Ja tego nie będę robił. Mam 14 lat. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, które miałaś niedawno. Ale wiesz, jak wielkiej części tego, co robisz, musiałaś się nauczyć z kimś, a jak dużo po prostu w sobie miałaś, wiesz, że automatycznie zaczęło ci wychodzić? Ja uważam, że gdzieś tam na pewno się nauczyłam tej trochę takiej dojrzałości, gdzieś też poznałam bardzo dużo nowych ludzi i ludzi, którzy mnie bardzo dużo w życiu w sensie teraz nauczyli i gdzieś tam otworzył mi się bardziej mózg trochę, tak się zrobiło trochę czyściej nawet, można powiedzieć. Uczę się cały czas, no przecież jakby, nawet jeśli chodzi o wywiady, no to jak ostatnio oglądałam wywiad. Ale ze sobą, czy jakiś? No ze sobą. Ja cię sunę, dramat. Ale jak stary wywiad? No taki, to był akurat wywiad, miałam wtedy 9 lat, 10 lat. No, a to był gruz po prostu, to był taki gruz. I później porównali to do jakiejś, że coś tam było, Sarunia, kim byś chciała być za 10 lat? Za 10 lat ja chciałabym śpiewać, ponieważ
Tak, to było, można to obejrzeć gdzieś na YouTubie, ale to było niby słodkie, ale dla mnie to było troszeczkę takie średnie, no. Dobrze, ale no. to ja to powiem, bo mimo, że na pewno to słyszałaś, super sobie radzisz w wywiadach. Oj, a to dziękuję bardzo. Super, jakby kapitalnie sobie radzisz w wywiadach. Widziałem i te Eurowizji, i te po Eurowizji, i te w Polsce. No naprawdę radzisz sobie świetnie, ale wiem, że za 5 lat, jak zobaczysz jakiś stary wywiad, to powiesz... No tak będzie. Ale wiesz, to też jest coś takiego, że ja w ogóle czasem mam taką jak to się nazywa, takie coś, że jak jestem... To jest moje ulubione słowo. Tak, właśnie, takie coś właśnie. Jak mam na Eurowizji, to no nie byłam, ja się trochę strasznie stresowałam tymi angielskimi wywiadami, chociaż w sumie nie było czego, bo jakby to, no mówię jak chcę jakby, że tak powiem. No i ja mam taką tendencję, to było to słowo, do powtarzania słów. I to też tak było na AGT właśnie, jak rozmawiałam z jurorami. Mówiłam, you know. I to było takie ze stresu, ja później to oglądam, mówię, nie, trzymam. No, ale tak. Słuchaj, a powiedz mi, jak to się zaczęło właściwie, bo znalazłem takie info, że zaczęłaś grać na pianinie, jak miałaś 6 lat. Wcześniej zaczęłaś też śpiewać, jak mnie mam. W sensie pierwsze było śpiewanie. No nie? I kiedy ty pomyślałaś sobie, że śpiewanie jest czymś, w co faktycznie chcesz iść? Jak wiem, że to może zabrzmieć tak trochę, wiesz, górnolotnie, bo jeszcze bardzo dużo przed tobą, ale czy miałaś jakiś taki moment, czy to po prostu samo rosło w sobie, wiesz, znajomi ci mówili, rodzina ci mówiła, dobrze, idź co może? Bo ja w ogóle, no może od początku tak zacznę. Okej, mamy czas. Dobra. To będzie bardziej wygodny teraz, taki tok. Ogólnie zaczęło się od tego, że gdzieś tam jest taki filmik, jak miałam 2 lata i nawet go 3. 2,5. Moja mama wstawiała ostatnio ten filmik na Instagrama na moje urodziny chyba. I to był taki filmik, miał takie afro właśnie. Śpiewałam Zuzia, lalka nieduża. No i jakoś, i wtedy zaśpiewam czysto. To jest bardzo zabawne, bo miałam 2 lata, no to jakby, to mówię, ja nie wiem, kiedy się struny głosowe wykształcają na właśnie, tyle, no dlatego to było trochę tak śmiesznie. No i później zaczęłam robić mój pierwszy koncert, który zagrałam, był dla pluszaków. W wieku 5 lat. Także no już zaczęłam karierę od 5 lat. Miałam 5 lat. No i miałam takie prostawione pluszaki i grałam właśnie na pianinie, wtedy śpiewałam. I później zaczęłam się uczyć śpiewu właśnie i postanowiliśmy, że sobie pojadę na konkurs jakiś tam. No i się zaczęło od tego. I najpierwszy konkurs, w którym jakby wygrałam laureata, to był właśnie konkurs w Szczecinku. Kamilka cudownego. I no i tam wygrałam laureata. I mówię, nie, Sara, to jest moje... Nie, ty śpiewasz. I wtedy pomyślałeś, że to jest no i wtedy pomyślałam, że mówię, tak, Sara, to jest coś, co chcesz robić w życiu. Chcesz śpiewać. No i tak tutaj jestem, właśnie sobie żyję. Tak. Widziałem, że masz takie crushe swoje muzyczne i że chciałabyś śpiewać, wystąpić na scenie, na przykład z Beyoncé. W ogóle słyszałaś nowy jej kawałek? Wyszedł 2 dni temu. Słyszałam. Jest świetny. Słyszałam i mam jeszcze no musiałabym go na pewno przesłać bardziej, bo tak go przesłałam tak, mówię, I don't know, po prostu nie wiem, jeszcze nie wiem. No zobaczymy, no muszę przesłać więcej, żeby coś się wypowiedzieć na ten temat. A co jest dla ciebie, wiesz, najbardziej pociągającego w tym, co robi dobrze właśnie na przykład Beyoncé czy Rihanna? Dla mnie... Co jest w nich takiego super? Wiesz co? To fajne pytanie zadałeś bardzo, bo... Fajne pytanie zadajesz. Ogólnie, ja ostatnio sobie tak usiadłam i sobie przypomniałam, pamiętam jak miałam wtedy, nie wiem, może z 8 lat. Wieki temu. No, wiadomo. No, wiadomo. To pamiętam jak płakałam dosłownie oglądając, na przykład jest taki filmik Beyoncé w Year 4 chyba. I ona tam opowiada o tej swojej karierze i o wszystkim. I pamiętam, jak płakałam przy tych filmikach. Nie wiem nawet dlaczego za bardzo. To była kwestia jakiegoś takiego dziwnego wzruszenia w środku. I pamiętam, że to był taki moment, gdzie tak sobie uświadomiłam, że mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. Kiedyś sobie stanę i powiem, Sara, udało ci się po prostu. I to jest taki mój cel, jeden z większych w życiu i pierwszy raz powiedziałam to w ogóle. No. I to jest taki mój cel, żeby kiedyś po prostu stanąć i powiedzieć, Sara, udało ci się. I no, to jest takie piękne, bardzo wzruszające. I trochę odbiłam się od tematu, ale bardzo
to w jaki sposób te kobiety są silne, Mhm. to w jaki sposób ci artystki i artyści jakby potrafią wytrzymać psychicznie, fizycznie, tak tyle po prostu jest pracy w tym, bo ludzie nie widzą w ogóle tego za off cameras, prawda? Nie wiedzą często albo nie zdają sobie sprawy, ile często pracy trzeba włożyć, żeby być po prostu gdzieś tam. I to, że na przykład Beyoncé nie miała, nie wiem, nigdy nie miała żadnych dram, nigdy nie miała żadnych takich rzeczy, to pokazuje, że jakby to jest czysty talent i ciężka praca. I to jest piękne i po prostu to jest takie coś, że no ona jest po prostu ikoną dla mnie. To jest ikona i po prostu patrzę na nią i chce mi się płakać. Ja myślałem, że ty jesteś taka drama queen. Tak? Tak. Właśnie to najpierw o tobie pomyślałem. Jak wjechałaś tutaj z tymi 40 osobami. Twoim entourage. No, bez przesady. Ja z tymi walizami, już spocona krzczur. Proszę cię, ale tutaj trzeba budować wizerunek międzynarodowej gwiazdy. Ja tak uważam. A wiesz, że najpierw idzie wizerunek, a potem idzie faktycznie bycie międzynarodową gwiazdą. Tak, pociągnij łyczkę. A jakie ty masz... To będzie najbardziej trywialne pytanie pod słońcem, bo masz 14 lat, właśnie skończyłaś podstawówkę, idziesz do liceum, jak mniemam. Będziesz mieć wakacje? Będę. No co ty? Będę. Dodawaj. W lipcu. Co będziesz robić? Najpierw sobie jadę nad morze. Tak na spokojnie, z przyjaciółmi, z rodziną tam swoją tam. I później lecę do Hiszpanii. Do Leviego z Eurowizji, którego poznałam na Eurowizji z Hiszpanii. I ja po prostu jestem tak ucieszona i lecę na koncert. Aż mi się płakać. Na Rosalię. Rosalia to jest moja ulubiona, po prostu to jest też moja po prostu taka top, którą słucham codziennie. I lecę na koncert z Levim. A gdzie? Do Barcelony. Barcelona, también. Więc jestem na maksa podekscytowana i Levi później przyjeżdża do Polski. Także no kurczę, lepiej być nie może. No i później ciężka praca znowu. I liceum? No zobaczymy. A gdzie idziesz do liceum? No ogólnie to jest jeszcze taka sytuacja trochę nie wiadomo jeszcze wiadomo, trochę. Tak? W sensie wiem gdzie raczej, ale to też zobaczymy ile będę miała czasu, na ile rzeczywiście będę chodziła, a na ile po prostu będę miała nauczanie indywidualne po prostu. No właśnie o to chciałem cię zapytać, bo domyślam się, że w tej szkole, w której byłaś teraz, miałaś jakiś indywidualny tryb. Teraz miałam hybrydę, po prostu, że jak byłam, to byłam, jak mnie nie było, to robiłam gdzieś tam rzeczy, po prostu jak wracałam często, to po prostu nadrabiałam wszystko, jak miałam czas, albo właśnie przez internet coś. No, a teraz zobaczymy na ile rzeczywiście będę w tej szkole, no bo jest dużo rzeczy do zrobienia, ale wiadomo, nauka jest, moi drodzy, bardzo, bardzo ważna, jak i najważniejsza. No i trzeba się uczyć. Przypomnę, powiedziała dziewczyna, która chodziła w trybie hybrydowym do szkoły. No, przykro mi. You want to go like this, right? No tak. No dobrze. No tak. Dobrze, ja nie będzie tak łatwo. No, ale nauka jest ważna, więc trzeba się tam gdzieś tam to ogarnąć sobie. Domyślam się, że w swoim bardzo długim życiu zaliczyłaś 1000 koncertów. No nie, za bardzo. Ale na pewno na jakiś byłaś. No, coś tam byłam. A masz jakieś takie koncerty, które wspominasz tak rewelacyjnie, że to było super przeżycie? No na pewno, jeśli chodzi jakby każdy koncert gdzieś tam zostaje... To oczywiście jako uczestniczka, tak? Nie jako gwiazda. A, dobra. No to ogólnie byłam kiedyś na koncercie. A tak, ty pomyślałeś, że tak? Że to o to też zapytam. Ale mi chodziło teraz o uczestniczenie. Aha! Tak, jako słuchaczka. To ja nie byłam ja byłam jako słuchaczka i pamiętam, miałam też 10 lat i byłam na Ariana Grande. No co ty, gdzie? Ariana Grande w Berlinie. Okej. Si, claro. Tam się nie tak mówi, ale niech będzie. W Berlin. No i wtedy tam byłam i pamiętam, że to jest takie, no to jest w ogóle totalnie inna perspektywa wtedy, bo wiesz, że stoisz na scenie i gdzieś tam i widzisz tą osobę i byłam w zasadzie też na Vito Bambino, akurat tak się złożyło, bo grali po mnie, Vitamina. No Vitamina, Vito Bambino. No i właśnie i byłam właśnie na stronie słuchacza i to takie piękne, bo tak buduje strasznie, bo gdzieś tam to nie wiem, może posłuchać i wiesz jakby gdzieś tam troszeczkę, co ta osoba czuje występując, coś mi wpadło do oka, występując i te emocje i no nie wiem, w sensie to jest bardzo fajne uczucie, bo możesz po prostu się nauczyć też, nie? Niektórych rzeczy. Jak się zachowujesz na scenie często. Wiadomo, że to też musi wychodzić naturalnie, ale no uczy bardzo takie oglądanie.
drugiej strony. Czyli więcej koncertów w życiu widziałaś, nie wiem, na YouTubie albo na jakimś DVD? Tak, no najwięcej to tak internetowa, a tak na takich większych, których byłam, no to w sumie nie byłam zbyt dużo. Chcesz sobie zerknąć do oczka? Może zrobić przerwę. Nie wiem. Nie chcę, żebyś sobie wydłubała pół oka w trakcie. Już jest okej? Yeah, I think so. Looking good. No dobrze, ale to w takim razie odwróćmy to. W ogóle to jest cudowne, że jak zapytałem cię o koncerty, to ty od razu pomyślałaś o swoich koncertach. No ja przepraszam, że w ogóle tak sobie pozwoliłem zapytać o innych artystów. Dajmy im też odrobinę miejsca, okej? Patrzcie, co robi. Oni też są spoko. Vito Bambino to jest cudowny człowiek. No tak. No jest cudowny. No właśnie. Ale teraz ja się już nie odzywam. Dobrze, nie, teraz pogadajmy o twoich koncertach, Gwiazdo. Okej? Okej. Co ci wychodzi najlepiej na scenie? Ojej. Twoim zdaniem. Czym jesteś najlepsza, jak wychodzisz na scenę? Ja powiem szczerze, ja uważam, że zdecydowanie nie mam jeszcze takiego doświadczenia, żeby w ogóle się wypowiadać na ten temat trochę, ale no co najlepsze, może nie najlepsze, może bardziej powiem, co najbardziej lubię robić. Najbardziej lubię w ogóle na początku, jak wchodzę na scenę, popatrzeć na publiczność, zobaczyć tych wszystkich cudownych ludzi, którzy przyszli i stoją, nawet jak jest gorąco, są upały. Ostatnio taka była sytuacja, że było bardzo, bardzo gorąco, było z 50 stopni prawie. I to takie patrzenie na tych ludzi, którzy przyszli i to tak miło bardzo się robi i zapytanie ich, czy jedli, czy pili. No i też cudowny moment, jak śpiewają. Na przykład my Somebody, jak często gramy, to tak śpiewają głośno i to takie miłe. Czyli taki crowdwork trochę. No. Też lubisz uprawiać. No, to jest bardzo fajna rzecz. Że mówisz, klaszczemy i ludzie klaszczą. A to jest niesamowite, no nie? No, piękne. Że mówisz, bo normalnie gdybyś była po prostu Sarą i wyszłabyś na środek ulicy i krzyknęła, hej, klaszczemy. Nikt by nie klaskał. Wiesz, to no teraz też jestem gdzieś tam tą normalną Sarą dla mnie w środku. Ja słyszałam, że mama cię trzyma ponoć w ryzach. Powiem szczerze, że uważam, że gdzieś tam i menadżerzy, i cały team właśnie, i mama, no wiadomo, mama, są takie osoby, że oni mają taki grudeczek robią i ja się tam dobrze czuję. Ja nie wychodzę. Nie, w sensie nie wychodzę pod tym względem takim, że no, trzeba zostać, kurczę, trzeba się zachować normalnie. To jest ważne. I szanować każdą osobę. I wiesz, że to się teraz bardzo zapisało, pomagać. nie? To się zapisało, będziemy pamiętać. Ale pozytywnie. Pozytywnie, bo ja też uważam, że jak na twoje tempo kariery jesteś super down to earth, że potrafisz właśnie, wiesz, nie tylko super przyjemnie się prezentować w rozmowie i w tym, jak się zachowujesz, że ci się chce. To jest fajne, bo naprawdę ja widziałem ludzi, którzy odnosili zdecydowanie mniejsze sukcesy niż te, które ty masz i które będziesz odnosić, i którzy bardzo szybko łapali ten vibe nagle bycia ważniejszymi niż powinno być, więc to jest super ważne. Ja nie chcę cię tu uczyć, bo to w ogóle nie jest moja rola, tak? Ale że czucie się w dobrym nastroju i pokazywanie tego, że chcesz robić to, co robisz, a nie tylko niektóre rzeczy, a na niektóre robić to jest super ważne. Wiesz, to też jest taka sytuacja, że jakby nie zapominajmy, ja dalej jestem Sarą, jaką byłam i pamiętam, od czego zaczynałam i jak widzę na przykład osoby, które nie do końca też gdzieś tam nie wiedzą, czy na przykład dobrze śpiewają, czy coś. Ja nie jestem od oceniania, ale zawsze mogę dać, nie wiem, mogę się podzielić tym, jak u mnie było. Możemy porozmawiać i jakby wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda, więc jakby każdemu należy się szacunek, bez względu jakby kto gdzie jest i nieważne, już nie będę poruszyć tych kwestii, ale po prostu jakby szanujmy się, moi drodzy, to jest bardzo ważne. No. Powiedz mi proszę o takim sympatycznym młodym artyście. On jest chyba debiutantem, tak mi się wydaje. I on się nazywa Igor Herbut. Kojarzysz gościa? Wydaje mi się, że on jest jakoś przed debiutem teraz. Nie wiem, czy jakiś singiel, czy coś takiego. Posłyszałem, że macie coś wspólnego, że ty go coachujesz chyba, tak? Że jesteś jego menadżer? Tak, bo ja właśnie go uczę. Ty go uczysz? Tak. No właśnie, czyli dobrze. To mogę tylko zamknąć to oko, bo będzie... Ale to może iść do lustra, zobacz, co wpadło. Tak. Słuchajcie, nie jest Igor Herbut. O, przepraszam, bardzo, dobrze. Tak? Proszę bardzo, Igor Herbut, tak. Ja chciałem zerknąć... Ojciec mój. Nie, Igor Herbut, przecudowna osoba, przekochana osoba, która kibicuje mnie od samego początku i jakby w ogóle
to jest długa historia, my się poznaliśmy z Igorem, przyjechałam z mamą na koncert, nie wiem, gdzie to było dokładnie. No i szukaliśmy ogólnie menadżera z moją mamą. I tak właśnie tam sobie pojechałyśmy, coś tam, podostałyśmy tam jakieś tam rzeczy, że tam może ktoś, może coś. No i Igor tak do mnie mówi, wystąpisz dzisiaj na moim koncercie? Mówię, no jasne, no co jaja robi. No i ja mówię, tak na serio? On mówi, no tak. No i ale co wtedy zaśpiewałaś? Whitney Houston zaśpiewałam, bo to było w ogóle tuż prawie no parę miesięcy po wojście śpiewałam wtedy tę piosenkę w finałach. I chłopacy spisali w jego zespole piosenkę i wystąpiłam. I od tamtego czasu tak jesteśmy razem tutaj w gronie, Last Menachment. A co robicie teraz razem? Właśnie na czym polega wasza praca teraz? No ogólnie Igor, że tak powiem, no Igor mnie bardzo wspiera, zawsze tam, jeśli chodzi o jakieś nagrywanie, to z nim. Igor napisał mi na przykład numerek na epkę świąteczną. No i no mamy dużo rzeczy jakieś tam gdzieś tam in comment, prawda? No, cóż ja mogę więcej powiedzieć? No dziękuję mu bardzo. Przecudowny człowiek. Jest spoko? Jest genialny. Jest genialny artysta i jak słucham często jego wykonów, to mam tak... No dobrze śpiewa, no. Jak on komentuje twoje wykony? A to różnie, nie, ale jeszcze się chyba nie spotkałam, żeby mnie jakoś bardzo skrytykował. Jeszcze tak bardzo mnie jeszcze nigdy nie skrytykował. Nie, ale bardzo, bardzo dopinguje i jak trzeba skrytykować, to pewnie mnie skrytykuje. Ale na razie nie trzeba. Więc fajnie. Chciałem jeszcze na sekundę wrócić do Coca-Coli i do tego klipu, który jest przy kawałku Magia jest w nas. Jak ci się tam pracowało? Czy klip to też był twój pomysł, żeby tak to wyglądało? Czy to jakaś wspólna decyzja? Ogólnie to była wspólna decyzja, bo no ta piosenka, jak już mówiłam, to jest taki magiczny czas, który się dzieje. Ten uśmiech, spędzanie czasu z rodziną, z przyjaciółmi. W tej piosence o to chodzi, że jak jesteśmy z osobami po prostu, których kochamy, albo z przyjaciółmi, to czujemy tą magię po prostu, która się dzieje tam między nami. No i ten klip to pokazuje, tą radość po prostu z życia, że ja chciałam pokazać w tym klipie, że jestem ze znajomymi. W ogóle to było śmieszne, bo my to są twoje prawdziwe znajome? Znaczy my z dziewczynami się poznałyśmy pierwszy raz tam, ale złapałyśmy taki vibe od razu i później też już się widziałyśmy i się spotkałyśmy częściej, bo to już teraz jesteśmy besties. No i tak. No i no tak właśnie wyszło. No i no cudownie, tańczyłyśmy, tam było tyle w ogóle fanu na tym off-cameras, prawda, na backstage'u. No tyle się działo fajnych rzeczy, tańczyłyśmy sobie, African Dance też sobie tańczyłyśmy. No dużo się rzeczy działo tam. Słyszałem, że dużo afrykańskiej muzyki słuchasz czasami, że zdarza ci się. Tak, dzisiaj właśnie jadąc tu też słucham. Będę znał jakieś takie zespoły? World Music? Czy nie ma szans? Nie wiem. Okay, no to dawaj, zareklamuj, to zacznę. Okej, dobra. No to taka African Queen, prawda? Aha. Taka, no top, to jest Tiwa Savage. To jest taka, no uwielbiam ją. Davido, Whiskey, definitely. No wiesz co, nie wiem. Teraz w ogóle jest taka moda jest na francuskie afro. W sensie francuskie afro. Francuskojęzyczne? W sensie, no tak, w sensie, że jest, no i to jest tak mega, serio, i teraz mega trendów dużo na TikToku właśnie. Z takimi piosenkami dzisiaj też sobie tańczyłam. Jest nawet na TikToku. Dzisiaj, teraz? To znaczy, że w przyszłości już dla tych, którzy oglądają. To nie jest na żywo. Nie chciałem ci mówić. Ci, którzy, no w sensie, że nagrałam wcześniej TikToka już z tym. No nieważne. Słuchaj, a jak to jest bardzo pojemne pytanie, ja jestem pewien, że je dobrze wyłuskasz. Jakich masz fanów? Kto cię słucha? W sensie to są bardziej dziewczyny, bardziej chłopcy? Wiesz, czy ty się z nimi spotykasz? Czy co oni ci piszą? Czego oni chcą? O której dzwonią? Powiem szczerze, jakby no gdzieś tam na Instagramie jest pokazane, czy jest więcej chłopaków, czy dziewczyn. No to jest więcej dziewczyn. Dużo więcej? Ale nie bardzo. Właśnie nie bardzo dużo. Okay. Właśnie nie bardzo dużo. Ale no... O Jezu, to jest bardzo takie ogólne pytanie. Okej, ale to w takim razie też, może nie na Instagramie, ale jak widzisz ich na żywo gdzieś tam. Czy po prostu na mieście, czy na jakimś evencie. Wiesz, z czym oni do ciebie przychodzą na przykład? Co ci chcą powiedzieć? Ja w ogóle dostałam często takie piękne słowa i w ogóle dla mnie... Ostatnio byłam w
Koszycach chyba to był koncert. Aha. I no wtedy bardzo długo stałam właśnie, podpisywałam autografy, robiłam zdjęcia. No i były takie dziewczynki czasami, one tak podchodziły i tak się po prostu płakały i tak to był ryk. Ja mówię, Boże, zaraz będę ja ryczeć. I to jest takie przesłodkie, bo one tak przychodzą i one nawet nic nie chcą się przytulić po prostu. I ja gdzieś to tam rozumiem po prostu. Gdzieś to tam rozumiem, bo ja sama na przykład właśnie od tej strony, o którą zapytałeś wcześniej, od tej drugiej strony, jak oglądam artystę, którą uwielbiam, to też mam ochotę po prostu się przytulić i nie puszczać i czuć to takie bezpieczeństwo. I wydaje mi się, że to często fani chcieliby. I ja jestem takiego zdania, że nieważne jak bardzo była zmęczona, na nie zawsze będę miała czas i zawsze stoję do samego końca. Zazwyczaj. Chyba że mam koncert drugi na przykład, albo gdzieś tam sobie jadę, to wtedy nie. Masz już podwójne koncerty jednego dnia? Nie, no mamy często takie rzeczy, na przykład jest bardzo długi, jest dystans bardzo długi, prawda, więc trzeba gdzieś tam dojechać, Okay. Więc wtedy po prostu no, trzeba jechać od razu. A masz jakąś taką historię, którą do dziś pamiętasz, związaną właśnie ze spotkaniem po koncercie? I ją możesz opowiedzieć, bo widzę, że są różne. Ostatnio byłam na koncercie i gdzieś tam śpiewam i słyszę, kocham cię, Sara! Mówię, ja ciebie też, nie? Kto to powiedział? Później podchodzi, właśnie podpisuję autografy i podbiega taki, w sensie to jest w ogóle tak, że on tak nagle z tłumu tak się, Sara, to byłem ja, to ja ciebie kocham. Ja tak, o, super. I on mówi, jak coś to pisz, umówimy się. A ja tak, o. Nie wiem, ale w ogóle chłopiec był chyba młodszy ode mnie dużo, ale to było bardzo zabawne. I właśnie wokół mnie był też pianista mój z bandu i w ogóle się wszyscy zaczęli śmiać. No przesłodkie to było. I tak, to było jedno z śmieszniejszych. Zdarzyło ci się kiedyś właśnie, że tak bardzo pokochać jakiegoś artysta albo artystkę, że faktycznie myślałeś, że realnie ją kochasz. Ojej. Wiesz, że gdybyś miała okazję być na koncercie, to byś może nawet krzyknęła, wiesz, kocham cię. Bo ja często, jak jestem na koncercie, to często mam ochotę, kocham cię, tak powiedzieć, ale... No widzisz. Wiesz, no ja nie widzę nic złego w tym sensie, jakby to są emocje totalnie, które gdzieś tam się... Podchodzisz do Billie Eilish po koncercie i mówisz, słuchaj, kocham cię, jakby coś to pisz. No dobra, może nie aż tak, bo nie wiem, ja bym na przykład się zestresowała na pewno, w sensie ja bym zawsze gdzieś tam... nie wiem, no mi było tak głupio chyba trochę, ale pod tym względem po prostu, że tak mi po prostu było, nie wiem, w sensie jakoś, no nie, jak to wytłumaczyć, ciężkie pytania zadajesz. Dobrze, to teraz mam łatwe pytanie. Dobrze. Jakie covery najbardziej lubisz śpiewać? Jakich kawałków? No. Ostatnio bardzo pokochałam właśnie hiszpańskie numery. Właśnie Rosalii się nauczyłam. Okay. Ale no na pewno lubię też R&B dużo. No chyba tak, no i Africano. Ale Africano jest ciężkie do śpiewania, bardziej do tańczenia. A czemu? Bo jest dużo takich rzeczy, nie wiem jak to nawet wytłumaczyć, jest bardzo dużo dźwięków i jest bardziej tak, no nie wiem nawet za bardzo jak to wytłumaczyć, tam jest bardziej, to jest ten beat. Wiesz o co mi chodzi? To jest bardziej takie do tańczenia niż do śpiewania. Chociaż nie, no dobra, nie wiem w sumie. Ale no nie, śpiewać też trochę. Wiecie, podpytuję cię o to, bo zastanawiam się, w którą stronę będziesz wymyślać własne kawałki, no nie? Czyli z czego będziesz czerpać i z czego czerpiesz już teraz? Czyli co czujesz, że jest dla ciebie naturalne, no nie? No, ja w ogóle, no wiem, że teraz na pewno album, który wyjdzie teraz będzie no miksem wszystkiego trochę. Będzie bardzo taki kolorowy, taki różnorodny, no bo gdzieś tam cały czas szukam siebie, nie? Cały czas szukam drogi, którą chcę iść i pewnie na razie jej jeszcze nie znajdę, bo jest dużo rzeczy, które chciałabym robić i pokazać. A nie wszystko się zmieści, więc gdzieś tam no to będzie taki kolorowy album na pewno, że tak to ujmę. Ale to gdzieś z czasem pewnie gdzieś, nie wiem. Ciężko mi jest teraz na przykład powiedzieć, w jakim gatunku muzycznym najbardziej się odnajduję, bo lubię i hiszpańską muzę, lubię afrykańskie, to wiadomo, to jest mega bliskie mojemu serduchu i jakby to zawsze będzie tam. R&B dużo, kinda jazz, new soul jazz, takie rzeczy. No to jest mega bliskie. No i no tak, no.
ta płyta, która wyjdzie, to będzie płyta, czy epka? Nie, no płyta już trzeba? Już płyta już trzeba. Już trzeba. wiem, że dużo osób bardzo czeka. No i wiadomo, też COVID, to wszystko, to też gdzieś tam się rzeczy opóźniły trochę. A ona jest gotowa, czy? Nie, jeszcze nie. Nic nie gadam. A będzie fajna? To będzie na pewno fajna. Czy będzie taka, że się wszystkim spodoba? Kupisz? Czy kupię płytę? Mhm. A ile będzie kosztować? Nie wiem. To ja też nie wiem. Dobra, kupię. A będziesz na koncercie w Warszawie? No właśnie. No widzisz, to wszystko się splata. To wszystko jest połączone ze sobą, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. Proszę zobaczyć, z kim ja tutaj rozmawiam. Proszę. Twoje piosenki są z tych samych atomów, co gwiazdy. Dopytuję. Z kim ja dzisiaj robię wywiad? No. Ja próbuję się dowiedzieć, ja próbuję wyłuskać z ciebie coś więcej. Próbuję dowiedzieć się, jaka jest istota Sary James. Ojej, no to piękne. No właśnie. Jaka jest istota Sary James? Nie wiem. No widzisz. To jest ciężkie pytanie. Ja wiem, to jest ciężkie pytanie. Trochę nawiązując do płyty, skoro już o niej powiedziałaś, ciekawi mnie, czy ty... Dobrze, to inaczej. Czy masz już napisane utwory? No mamy na pewno dużo utworów, mamy dużo gdzieś tam jakichś tam propozycji i gdzieś tam ja mam bardzo dużo strasznie pomysłów, których na pewno się teraz nie da wszystkich zrealizować, co mnie też trochę boli, ale no gdzieś tam tak jest pewnie. Ale no mamy sporo numerów gdzieś tam nagranych, tylko trzeba je doszlifować bardziej. A myślisz całym albumem, czy właśnie poszczególnymi singlami? Raczej... Wiesz, czy chciałabyś, żeby twoi słuchacze kupili po prostu płytę i przesłuchali ją od A do Z? Czy myślisz sobie, nie, mam tutaj 4-5 super kawałków i na nich mi najbardziej zależy? Znaczy ja uważam, że gdzieś tam całokształt płyty jest ważny, nie? Więc jakby ja kupując na przykład płytę, kupuję ją po to, żeby nie usłyszeć na przykład 3 kawałki, które były wcześniej singlami, tylko usłyszeć całą płytę. Natomiast no wiadomo, że gdzieś te takie kawałki, które wychodzą singlami, są gdzieś takimi perełkami, prawda? Ale to... nie wiem. Ale raczej no wiadomo, że album już tak. Album, no widzisz, bo to jest o tyle ciekawe, że wcześniej rozmawialiśmy o TikToku, no nie? Że teraz piosenki się dzieli na mniejsze kawałki i te kawałki stają się viralowe przez TikToka, no nie? Dokładnie. A z drugiej strony dla artysty pewnie ważne jest, żeby też ci, którzy usłyszą ten 10-sekundowy beat na TikToku, potem stwierdzili, dobra, chcę posłuchać całej płyty. No a to wcale nie jest takie łatwe. Ja też się łapię wielokrotnie na tym, że słyszę jakiś viralowy fragmencik na TikToku, super czat, ale potem sobie myślę, czy ja chcę w ogóle przesłuchać całą piosenkę? Bo może się okazać, że ta cała piosenka wcale nie jest taka fajna, jak te 10 sekund. Właśnie to jest też, ja też się często na tym łapałam, ale zazwyczaj, jak już przesłuchasz, ale jest właśnie to, że na przykład słyszę ten mały kawałek i później słyszę całą piosenkę i mam tak, że czekam tylko na ten kawałek, żeby Dokładnie. No właśnie to jest... takie... Kurczę, no ja uważam, że gdzieś tam jak lubisz artystę, wiadomo, że przesłuchasz. Ja bynajmniej bym tak zrobiła. A ty? Zrobiłbyś tak? Zrobiłbym tak. No. Ale tylko twoich kawałków. No dobrze. To no tak. Billie Eilish schodzi na drugie miejsce. Wiesz, co chodzi. Ona już miała swoje hity. Weź, tak nie mów. No poczekaj, twoja płyta wyjdzie, zobaczymy, co się będzie działo. A w ogóle cieszysz się na takie rzeczy, czy się stresujesz bardziej? Na to, co ma nadejść? Jestem podekscytowana na pewno. Aha. I ciekawa reakcji ludzi. Wiadomo, że jest stres, nie? Bo jakby no nie wiadomo, czy się spodoba. Mam nadzieję, że się spodoba. To jest ten taki stresik, podekscytowanie, ekscytacja. Wymioty, płacz. Wymioty, płacz. Dramaty, jak to powiedzieć, drama queen. No. Mówiłem? Ty masz to w sobie. Tylko jeszcze wiesz, że nie możesz. Ale jeszcze daję ci pół roku i będzie pierwszy drama. Nieprawda. Tak, zobaczysz. Nie Mówię mów ci, tak. jestem dobrym prorokiem. Ale to będzie taka spoko drama. I ty będąc w środku tej dramy, będzie taki mega chaos, menadżerowie będą dzwonić, będą mówili, nie, przestań, robisz dramę, a ty powiesz, podoba mi się to. Nie, ja z daleka od dram. Rozumiem. Tak mi się wydaje. No. Nie, dramy są chyba, że dobre rzeczy, bo można też mieć dramę na przykład taką, znaczy nie wiem, chyba drama chodzi o to w dramach, że jest zła, prawda? Czy nie? Nie no, drama to po prostu jest wielkie zamieszanie, nie musi być od razu tak, że ktoś płacze. Więc właśnie, no to więc właśnie raczej staram się iść w te dramy takie wow, what just happened? To też jest jakaś drama. No. Nie od razu musi ktoś płakać. Słuchaj, znalazłem taką osobę, która widzę, że się przywija z tobą często i to jest chyba jakaś super twoja ziomalka, czyli Lena z Ukrainy. Ellen, no. No, my z Ellen mieliśmy, no teraz też wiadomo, jest dużo pracy, więc ja też mamy taki kontakt już słabszy trochę.
Ale no, miałyśmy na samym początku bardzo dobry kontakt. No. Okej. A z kim się trzymasz teraz wiesz, spośród młodych artystów? Bo Igor Herbut jest super, ale nie jest młodym artystą. Pozdro, Igor. To są tylko żarty, pamiętaj. Igor właśnie powiedział, że jesteś starym dziadem. Tak samo starym jak ja, więc jakby możesz mnie pozwać, okej? Będziemy się ścigać na metrykę. Igor, zobacz. To jest wszystko to jest wszystko nagrane na kamerę. Wiesz. O ile je włączyłem. Wiesz? Właśnie, że je włączyłeś, bo tutaj jest REC. Tu jest tylko dźwięk. Dobra. Nieważne. W każdym razie, Lewi na pewno, to jest taki punkt 1, no bo my tam gdzieś tam się trzymamy już od początku i nawet jak gdzieś tam ten kontakt był słaby bardzo, to zaraz wracał później po miesiącu na przykład. No więc to w ogóle, że się z nim zobaczę, zaraz to jest po prostu mega, no bo to jest taki mój przyjaciel, taki czasami szalony. To śmieszne. No, więc chyba Lewi, ale kto jeszcze? Bo ja muszę pomyśleć, bo ja zaraz będzie, że kogoś nie powiedziałam i zaraz będzie, a to nie I jest oni tak, napiszą że ja nie na bank w DM-ie. Ty, małpo. O. I tak to już, myślę. widzisz, to jest dobry początek dramy. Ktoś ci pisze, ty małpo, i to już idzie później. Tak, mówisz? A ty jej odpisujesz, co? Ja mam na imię Queen Bee. A ona, ty faktycznie zły numer. Jezu, no nie wiem, z kimś? Patrzę na menadżerkę, bo się zastanawiam, czy Menadżerka nigdy ci nie podpowie takich rzeczy. Nie, bo ja często mam tak, że ja naprawdę po prostu nie pamiętam tak okej, dobrze. Mnie zestresowało pytanie. Naprawdę? Wyglądasz na bardzo zestresowaną. Nie, no chyba Lewi tylko w sumie, z takich, no Jelen, no i tak najbardziej, w sensie z takich, tak. Dobrze. A jak twoi rówieśnicy, zaliczam ci tę odpowiedź, jak twoi rówieśnicy reagują na to, co się z tobą stało w ciągu ostatnich tam kilku lat? Wiesz? Bo teraz skończyłaś też szkołę muzyczną, no nie? Więc miałaś ludzi, z którymi się uczyłaś grać i jak się domyślam, oni na przykład nie byli na Eurowizji. Byli. No ale nie wszyscy. No byli wszyscy. Wszyscy, naprawdę? Nie, no bo ja mam klasę, która ma 8 osób. Nie, ale nie, Okay. nie wszyscy. Ale nie występowali, czy występowali? Nie, nie występowali. No Aha, bo ci chodzi o występ, bo byli tak. na przykład, bo mnie wspierali, przylecieli. Naprawdę? Twoja klasa cała była na Eurowizji? Czyli nie cała, tam parę osób nie poleciało, ale super. Ale prawie cała szkoła była w sumie. Co ty gadasz? To dlatego było tyle osób pod sceną. Tak. Ty Ja się zastanawiam, skąd są ci ludzie z flagami na to Słubice? To Słubice wszyscy po prostu. No i tak przecież nie, ja mam bardzo, bardzo fajnych ludzi wokół siebie, serio. Jakby też... Ale wiesz, co ci mówią, jak się okazało, że jedziesz na Eurowizję? To wiesz, co oni powiedzieli na przykład? Znaczy... Sara, okej. No, fajnie, no. Fajnie, niech będzie. Nie, ale wiesz co, powiedzieli, że wiadomo, że kibicują i od razu był taki plan zaistniał, że polecimy z tobą, w ogóle pani dyrektor się w ogóle podekscytowała, lecimy, no i się udało i to było piękne, bo co prawda ich nie widziałam za ze sceny, ale czułam, że są na pewno krzyczeli najgłośniej ze wszystkich pewnie. Na bank. Więc cudownie. No ja mam też takich przyjaciół, Zuzę i Szymka i Eweliny, których tam gdzieś oni są od samego początku ze mną w sumie, tak naprawdę. I Sarę moją. I to są tacy ludzie, którzy w ogóle od samego początku są ze mną. I Stasiu też, żeby nie było, że zapomniałam. I to są osoby, które są ze mną od samego początku i są takie same teraz. No. Fajnie, że tak jest. Fajnie, że ma się ludzi wokół siebie, którzy się nie zmieniają i którzy po prostu cię kochają po prostu za mnie, no. Za to coś. Za mnie, za to coś. Powiedz mi, jak się długo robi takie warkoczyki? No w sensie, ja ostatnio ja mam dużo takich zdjęć, jak na przykład jest 6 pań wokół mnie. Naprawdę? Tak. A tego się nie robi ręcznie. Na czym? Ja Machino? No. Myślałem, że taką... Tak myślałeś? No. Nie. Widzisz rękami. długość moich włosów? Tym. No nie, że na początku się... Nie bój się. Tutaj, wiesz, że to od początku to są warkocze? Poczekaj. Tu po boku bardziej. To jest I tu śmieszne. od początku to małe, to jest warkocz. I pani robiła to rękami. No dobrze, ale ja myślałem, że początek się robi rękoma, ale potem się to wsadza w maszynkę i ona tak... Nie, wszystko rękami. Prasuje, myje. Wszystko rękami się robi.
I co, i 6 pań ci to robiło? Nie, znaczy to zależy, Ale rozumiem, że to ogólnie... to nie są tylko twoje Nie, włosy, to ja mam w ogóle Loki i ja w ogóle się też tak zdecydowałam na warkocze, bo uwielbiam jej, to jest część mojej kultury, więc to jest cudowne. Ale wyglądają super. Dziękuję bardzo. Dlatego, że wyglądają super i jestem przekonany, że musiało zająć dużo czasu ich zrobienie. Wiesz co, z 3 godzinki. Okej. A to nie dużo. No, przecież moja mama jak idzie na farbowanie włosów, to z 4 godziny jej nie ma, no to czy my mówimy? Co? Czyli pierzemy brudy publicznie, bardzo dobrze. Ej, powiedziała, że moja mama... A chciałem cię zapytać o twoją mamę, bo twoja mama też śpiewa. Si. I co twoja mama śpiewa? Moja mama... Dawaj, zrób jej laurkę. O! Ale strzeliło. No ja wow, takie. A wow. to fun fact about me. Ja wiem, że teraz osoby lekarze, którzy to oglądają, to na pewno nie są zadowoleni, ale naprawdę mi strzelają bardzo kości. Ja widziałem te trendy na TikToku, ja myślałem, że ci ludzie nie istnieją. Naprawdę. Taki fun fact o mnie, Kari. No, ale ja tak mam, Wow. bo jak tego nie zrobię, to mnie boli szyja trochę. Ale jest okej. No i... Ja myślałem, że trzeba mieć lekkim 150, myślałem, że trzeba mieć 150 lat, żeby tak wszystko strzelało. Ale ta młodzież teraz dorasta. No strasznie. Strasznie. Ale co z niej wyrośnie, wiesz? To jest ten problem. Tak. No właśnie. A coś chciałam powiedzieć O mamie. jeszcze. O mamie. No. No mama, kurczę, ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć. Mogę to powiedzieć? Tak? To powiedz, a Dobra. potem zobaczymy. Moja mama ogólnie, no kiedyś hałturzyła. Tak to... Ale w porządku, ale co tak znaczy nie można hałturzyła? powiedzieć? No bo to moja mama tak mówiła, że ona po hałturach. No ale hałtura to znaczy co? Grała na weselach? Mhm. No to w tym złego. To tak się można mówić, czy nie? No Jezu, to mówcie tak, czy nie? To powiedz, że grała na weselach. Można uciąć, Tak. prawda? To powiedz, że grała na weselach. Moja mama grała na weselach. Okej. I gdzieś tam, no, i jak ona w ogóle studia zaczęła robić, o Jezu, jakie w ogóle wyciągam rodzinne tutaj fakty, ja nie wiem, czy ja mogę. Poszła na studia, to pojawiłam się ja w brzuchu, no i nie skończyła. Studiów. Znaczy nie, czy gdzie ona była? Ona skończyła studia. Nie rozumiem, Coś nie było. pamiętasz? Tak, bo kończyłam teologię też. Naprawdę? Tak, O Boże. moja mama miała różne sytuacje, No ale to rozumiem. co ona kończyła? Nie, czy to może coś innego było? Ja naprawdę ja nie będę tego mówiła, bo ja nie Dobrze. jestem pewna i będzie, że moja Dobrze. mama nie skończyła studia, to tak A nie co jest. robi teraz? Poza byciem twoją mamą. Jest cudowną osobą. Okej. Pracuje, opiekuje się moim rodzeństwem. A pamiętasz, właśnie, bo tu masz rodzeństwo, to też będę chciał zapytać, ale pamiętasz na przykład, wiesz, jakiej piosenki cię mama uczyła, jak byłaś dzieciakiem? Nie, żebyś teraz była super dorosła, ale to mogło być kilka lat temu. I wiesz, inaczej, czy po prostu mama cię w ogóle uczyła śpiewać? Ja tak założyłam, że chyba cię uczyła. Tak, znaczy w ogóle moja mama właśnie ona zawsze była ta taka, oprócz babci, bo babcia też była zawsze jak byłam na jakichś konkursach, takich rzeczach, to zawsze było: babcia, śpiewam ci, powiedz mi, czy dobrze, czy źle. Nice. Super, dobra, idę. No i mama zawsze też była taką osobą, która gdzieś tam zawsze była takim trener, taki coach, no, po prostu. O, umie coachować? Dobrze? Bo to jest trudne połączyć taką rolę coacha i mamy. Ja już też jej to mówiłam, że ona ma bardzo dużo takich, ma bardzo dobre rady, naprawdę ma dobre rady, tylko nie wiem, jak to wytłumaczyć. Zawsze to jest tak, że rodziców się najmniej słucha, prawda? A, wiadomka. Znaczy No. wiesz, kiedy to przychodzi po latach. Potem, wiesz, za 20 lat będziesz sobie coś czytać i nagle to będzie takie: o nie, ona miała Oh my rację. god, I sound like my mother. A, to już w ogóle. I sound like my mother. A brzmisz w ogóle podobnie do mamy? Nie. No ja w ogóle mam dziwnie, ja jestem takim dziwnym miksem czasami, bo ja po prostu mam czasami taki deep voice. Taki mam deep voice. No nie no, bas po prostu rozwalił posady tego budynku. No więc to właśnie tak. A co tam kiśniesz ze śmiechu? Dobrze, że Sara przyprowadziła swoją własną publiczność. Tak. Hype manki. No. Jak się tak. powiecie. No dobrze, to powiedz mi proszę o twoim rodzeństwie. W sensie, co tam? Co u nich? Jak życie? Bardzo dobrze. Kubuś ma 4 latka i on jeszcze jest za mały, żeby wiedzieć, co chce robić w życiu. Nie jakiegoś siostra do razu wyszczeliła. Muzyka, już. Michelka ma 5, z tego co... Tak? 5? Jezu. 5 chyba. Ja zawsze mam problem z tymi wiekami. Nie do końca. 5 chyba.
Tak, 5 albo 6. No i to Misia też, nie wiem, ona jest taka, są młodsi, no to co ja mam powiedzieć? A co, że bachory? Dzieciaki? Nie to chciałam powiedzieć. Ja myślałam, że to właśnie chciałaś powiedzieć. Nie, ale no nie wiedzą, co mają robić, co mają wiedzieć jeszcze. A John, mój brat, on chciał być, bardzo chce być piłkarzem i gra w piłkę. No, fajnie. Okej. Masz dobry kontakt z rodzeństwem? Tak, no, śmieszni są. Tak? Śmieszni są. Zabawni, przepraszam. No zabawni. właśnie, to jest Moja bardzo... mama, a to jest właśnie tekst mojej mamy. I ja sobie teraz wymyśliłam, że jak będę miała skończone 18 lat, żeby nie było, to zamierzam, i to sobie ostatnio wymyśliłam, że będę sobie robić tatuaże z jakimiś takimi zdaniami, które miałam w głowie, których na przykład ktoś mi powiedział. I ja sobie to wczoraj wymyśliłam wieczorem i ja tak zrobię. Ale nie rozumiem, w sensie, że ktoś ci coś powiedział? No tak, że na przykład jak są teksty takie, na przykład wiem, że na przykład, nie wiem, moja mama do mnie mówi, no nie wiem, no wymyślam teraz, nie jesteś śmieszny, tylko jesteś zabawny, na przykład, ja sobie to będę tatuować. I ja sobie to wymyślam i tak będzie. Tak. Bo jak mi na Mamy przykład... konflikt. No. Słuchaj, tylko 4 lata. Nie, ja to zrobię. Ja sobie obiecałam. Czy co, chcesz się dzierać? A już słyszałaś te teksty, słyszałaś te teksty, że a jak to będzie na starość wyglądało? A wiesz, że to się nie zmywa? No, można usuwać tatuaże, co piekielnie boli, ale przy naszej technologii za 50 lat, 40 lat, to damy radę. Nie bójcie żaby, moi drodzy. A co jeszcze chciałbyś móc robić, jak już będziesz mieć 18 lat? Nie wiem. Nie podpuszczaj mnie, ty wariat. To ty pomyślałaś. To ty pomyślałaś. Ja pytałem o rzeczy takie jak tatuaże. Więc nie podpuszczaj nas. Ja nie chcę tu gadać, bo zaraz będzie na mnie, że ja tutaj się poczułam. Ale ja zawsze chciałam mieć piercing. Nie. Ja pytam o to dlatego, bo widzisz, no robisz rzeczy już dla dorosłych. Sama, jak powiedziałaś, nie miałabyś problemu z tym, żeby na przykład wystąpić już na dużej Eurowizji. Right or wrong? No właśnie, więc to już rzeczy dla dorosłych. Ja nie mówię, że masz prawo robić sobie dziary, bo zaraz mama to obejrzy i ja będę miał w DM-ach dużo wiadomości, na które nie chcę odpowiadać, że cię podpuszczam. Nie, mi bardziej o to chodzi, czy wiesz, czy jest coś takiego, o czym jeszcze marzyłaś, czy myślałaś sobie, że możesz robić, ale jeszcze nie do końca, bo 4 lata. I nawet nie chodzi o tą 18 stricte, tylko po prostu takie, wiesz, duże rzeczy, bo jeszcze jedno zdanie dopowiem. Jak sobie myślałem o tym, co się dzieje teraz u ciebie, to pomyślałem, że jest taki czas w życiu każdego, ale u ciebie jest on bardziej widoczny i to jest dokładnie teraz, bo nie dość, że kończysz podstawówkę, nie dość, że dzieje się u ciebie bardzo dużo w ramach twojej kariery, że de facto te wakacje to są ostatnie wakacje twojego dzieciństwa. I tak trochę jest. Teraz stajesz się już trochę starsza, w sensie nie dorosła, ale to są ostatnie wakacje twojego dzieciństwa, takiego dzieciństwa. Nie mów tak, bo mi przykro. Tak. Ale właśnie nie przykro. Ja mówię o tym po to, że bo może tak jest, może tak nie jest, ale żebyś doceniła, że to są ostatnie wakacje twojego dzieciństwa. Ja je docenię. Przestajesz być dzieciakiem, no. Znaczy, nie, no ja gdzieś tam, ja jestem taki bachor trochę. Ale pewnie, ja wiem, że jesteś, tylko będziesz mieć dużo dorosłych, którzy ci będą mówić rzeczy. Wiesz, w tym kontekście. No jakby, jak chcesz mi powtórzyć to pytanie, bo ono było długie. Przepraszam. Co chciała? Jestem mistrzem długich pytań. Czasem ja zapominam początek, kiedy dochodzę do końca. No dobrze, czy jest jeszcze coś, o czym marzysz karierowo? Teraz. O tej 18 mówiliśmy, nie? No. To może się jakoś łączyć. Bo ja cię nie chcę pytać, wiesz, o to, wiem, czy możesz jakiś piwka. Wiesz co, tylko wiesz. Na pewno... Bo nie możesz, okej, młoda damo. No, cieszę się, że mamy jasność. Na pewno no, to takie mieszkanie w Stanach na przykład, żebym nie musiała po prostu ciągać wszędzie rodziców, no bo wiadomo, że mama opiekun prawny, no to gdzieś tam, to oczywiście chciałabym, żeby była ze mną, ale może trzeba uszanować to, że może na przykład nie chcieliby polecieć, a może chcieliby, nie wiem, jeszcze się nie pytałam, ale gdzieś tam sobie to wymyśliłam i na razie chciałabym się bardzo tego trzymać. Zobaczymy, jak życie mi się poukłada, zobaczymy. No po prostu to jest takie moje, też wcześniej już dużo wcześniej moje takie marzenie. Żeby właśnie w Stanach. Jakbyś była z Ameryki, to o Słubicach mogłabyś powiedzieć w środku wywiadu, że but you know, Słubice is the best place in the world. Oh my god, you sound so Americano. Ale mogłoby być tak totalnie, że wiesz, nie, ja nie chcę ze Słubic, tylko Słubice, tam mam wszystko. Everything, Słubice. A co jest w Słubicach fajnego? W ogóle, no bo chciałam powiedzieć, że to takie misunderstanding. Ja nie mieszkam w Słubicach. A to przepraszam bardzo, ja myślałam, że mieszkasz. A gdzie mieszkasz? W Ośnie Lubuskiej.
A przepraszam To jest bardzo. 15 minut stamtąd, nie jest 30. No, ale to nie, ja tam się uczę, ale właśnie ja mieszkam w takiej wioseczce małej, ale totalnie ja się tego nie wstydzę, bo to jest bardzo fajnie. Tam jest i jest ładne jeziorko, jest cisza, spokój, Dokładnie, a nie nikt to, mi co w nie tym jeździ, dużym nie mieście. trąbi, jak tej wafy w tej Warszawie po prostu. Don't go there. Okej? Tak nie można. Będziesz tutaj coraz częstszym gościem. Pamiętaj, nie już tylko jestem. Nowy Jork, Londyn i Paryż, ale też Warszawa, wiesz, doceń. Tu są dobre kebaby. Dobra, doceniam. No i docencie. O, to było z takiego kabaretu. Docencie, znacie to? Docencie. Uwielbiam. Dobra, nieważne. No, i co? O czym mówiliśmy? O tym, co chciałabyś robić, jak będziesz mieć 18 lat. No to chyba to, w sensie mieszkać i nie ciągać ludzi, podróżować na pewno. Na pewno chciałabym gdzieś tam pewnie trochę, wiadomo, że jak jesteś, nie wiem, nie będę chyba odpowiadać na to pytanie, jak bardzo być. Nie, ale wydaje mi się, że na pewno gdzieś tam styl mi się trochę zmieni, gdzieś tam. Styl czego? Muzyczny? Nie, ubraniowy, tak powiem. Znaczy, no muzyczny na pewno, no bo wiesz, no, gdzieś tam dojrzewasz wtedy, więc jakby, no wiadomo, że pewnie, no tak jak ci mówiłam wcześniej, że wiesz, że muza się na pewno zmieni. Na razie, wiesz, też nie mam takiej drogi, gdzie dokładnie chciałabym iść, jeśli chodzi o muzę. No bo, wiesz, no jestem jeszcze młoda, mała, kruszynka, więc ja jeszcze nie wiem dokładnie, jaki gatunek muzyczny jest taki dla mnie the best. Mam dużo różnej muzyki, której słucham, ale jeszcze nie, gdzieś tam nie wiem dokładnie, gdzie jest ten taki mój ślub. To też jest super, bo przez to, że wyglądasz na starszą, możesz sobie tak właśnie sprytnie wybierać, że dobra, teraz przez 30 sekund będę się zachowywała, jakby była duża, ale tak naprawdę nie jestem, więc jak ktoś mi zada zbyt poważne pytanie i ja nie chcę na nie odpowiadać, teraz mówię, ale halo, ja mam tylko 14 lat. No Proszę się nie zapędzać. Proszę się nie zapędzać. No właśnie, co to ma być? A gdzie chciałabyś mieszkać? Chciałabyś naprawdę mieszkać w Stanach? Czy to jest takie miejsce do mieszkania? A gdzie w Stanach? Ja w ogóle, no jak byliśmy w Kalifornii, to wydaje mi się, że... No, znaczy ja sobie wymarzyłam, ale nie wiem jeszcze. Ale chciałabym na pewno w Malibu. W Malibu. A co jest fajnego w Malibu? Poza tym, że sławni ludzie mieszkają w Malibu. No i w piękne domy. Nie, no na ocean. Okay. Powiedz mi, o co chodzi z dziczą. Ej, to jest już stare, naprawdę, nie zaczynajmy tego tematu. Ale to jest stare dla twoich fanów. Ja się dowiedziałem dość niedawno. Widziałem cię w Pięknej Bluzie, Dzicz. I przez chwilę myślałem, że to jest twój merch, a to nie jest twój merch. Nie, no ale... właśnie, byłem przekonany, że ty masz swój merch, po prostu Dzicz. To jest genialny pomysł w ogóle. Teraz mi bo to ładnie ale wygląda na bo tutaj bluzie. jeszcze powiesz i będzie się okaże, na przykład takiej zrobię i nikt nie będzie zaskoczony. No ale już masz bluzę z napisem Dzicz, więc już jest zrobiona. To nie jest merch. Ja wiem, że to nie jest merch. Tak wiem. A o co chodzi z Dziczą? Że to jest twoje hasełko? Nie, to i w ogóle, żeby nie było, zwracam też honor, bo to było tak, że ja usłyszałam to słowo gdzieś podczas tam nagrywania voice'a i jakoś takie zapamiętałam i później zaczęłam tak mówić po prostu cały czas. Ale jakoś tak mi to wyszło w krew, że mówiłam to bardzo długo, bardzo, bardzo długo. Ludzie tak to zapamiętają, a przesłodkie bardzo to było, wszyscy mówią Dzicz. No, ale teraz już trochę dalej od dziczy. Dalej od dziczy? Już nie ma bardziej dziczy w sumie teraz. Będzie jakieś nowe słowo pewnie. Anglojęzyczne. Nie, jakieś inne. A coś trzeba wymyśleć. Co było bardziej stresujące, Voice czy Eurowizja? Na pewno nieporównywalnie, bo to jest tak, że to był inny czas, nie? Więc jakby Voice to był Voice i to były totalne początki, kiedy totalnie nie miałam w ogóle jakby, no wiesz, z kamerami obycia, z ludźmi, wiesz, z tym stresem po prostu, ze zmęczeniem szczególnie. No a Eurowizja już gdzieś tam te zaczątki przez tego voice'a przynajmniej też mi pomogły trochę bardziej mieć to obycie z kamerą, ale to nie zmienia faktu, że jednak no, inna też oglądalność większa, i no właśnie, i więcej prób i takich rzeczy, mniej czasu, więc wydaje mi się, że to jest totalnie nieporównywalne. Bo totalnie inne, dwa różne doświadczenia. Nawet jeśli chodzi o muzę dalej, to gdzieś tam, no to jest większe, to jest mniejsze, ale tam nie miałam jeszcze w ogóle doświadczenia totalnie, a tu już trochę miałam, że tak powiem, doświadczenia, no bez przesady, Sara. No. Jak coś ci się uda, nieważne czy w skali mikro czy makro, to czy masz kogoś, do kogo od razu piszesz wiadomość albo mówisz o tym, że się udało? Wiesz, komu się chwalisz najpierw? Na pewno mamie, ale z moją mamą jest tak, ostatnio też to powiedziałam, bo moja mama jest taka, że czasami miałeś na przykład jakąś taką sytuację, w której
jesteś totalnie napalony na jakąś rzecz. W sensie typu masz na przykład, o Jezu, wygrałeś coś. I wiesz, chcesz od razu, no nie wiem, wygrałeś albo nie wiem, you're just so excited because you're doing something, albo ktoś do ciebie napisał słowno, no nie wiem, wtedy cokolwiek. mój słynny polski uśmiech na twarzy. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. I jesteś na maksa podekscytowany i lecisz do tej jednej osoby, którą wiesz, że po prostu, że masz wrażenie, że ona po prostu będzie padnie, się cieszyć z po tobą, prostu, tak? wiesz, będzie oh my god, amazing, wiesz. Dramat, w sensie, że mega, fajnie. Biegniesz, mówisz jej to, super. Mega. Super, fajne, mega. no. Mówię. I na przykład, i to jest w ogóle, to jest śmieszne, bo to jest w ogóle jakiś taki dziwny paradoks, bo są rzeczy i na przykład mówię jej to i mama mówi tak, no fajnie. Ja mówię. A z kolei jak na przykład jak jest rzecz, która nie jest taka duża, ja coś nie mówię, ona mówi, ale mega, mówię. Jak to jest możliwe? No przecież ja ci mówiłam wczoraj taką big news and you just said mega and now I'm telling you there's something smaller and you be like, oh, nie gadaj. No i jak to jest w ogóle możliwe? No ja nie wiem, to jest taki paradoks, ale no, raczej mama, przyjaciele na pewno. No i chyba tyle. Rodzina. A przyjaciele potrafią ci powiedzieć, że coś im się na przykład nie podoba? No. Czy zawsze ci mówią, że jesteś super, mega, najlepsza, Sara? Nie, my się kłócimy cały czas w ogóle. O co się kłócicie? Różnie. I nie co robić z tego. Widzę właśnie, że jest... Dzisiaj ma jakieś ADHD po prostu wrodzone. A ja coś na pewno mam. Jestem pewna, że mam jakieś takie te... No, nieważne. No, tak, moi przyjaciele, my się często kłócimy głównie chyba o... Jezu, nie wiem. Bo ja, że tak powiem, ja zawsze byłam taką osobą, która, że tak powiem, była tą taką osobą w grupie, że tak powiem, bo nie chcę totalnie użyć słowa lider, bo to nie o to chodzi. Bardziej taką osobą, która jakby, no, it's not about that, don't even try to do this face, bo będziesz zaraz. To jest mój ulubiony wywiad ever, przysięgam. Nie lider, tylko po prostu sama osoba, która gdzieś tam, no w sensie, no nie wiem jak to wytłumaczyć, no jak to wytłumaczyć, że to źle nie zabrzmiało. Ale dobrze, lider, nie oceniam. Jesteś super, dawaj. Nie, w sensie bardziej osoba, która gdzieś tam, no, ogarnia wszystko, typu, dobra, jedziemy, dobra, to jedziemy, dzwonisz do tej osoby, mówię, Szymon, czy ty już jesteś? Nie jesteś, no to się pakuj. To jest taką osobą, taką, no taka, co? Brzmi jak lider. Sprawdzam za żmiją, nie wiem czemu. Boże, szugucha, strzelają mi plecy, jeszcze nie słyszę. Nie, po prostu chciałaś coś usłyszeć ze żmiją związanego, ja tego wcale nie miałem na myśli. No dobrze. No to co? No dobra, no nie powiem ten lider, tylko żeby mnie ludzie później nie zjadli. Moi drodzy, nie chodzi mi o to, że ja komuś rozkazuję broń Boże. Chodzi po prostu o to, że no zawsze, no ja byłam tą osobą taką najbardziej, taka szalona, bo ja taka jestem po prostu od zawsze i gdzieś tam, jak zobaczycie wcześniej, nie zapytać się mojej mamy, to ja po prostu zawsze byłam taka korejzolka. No i tak właśnie, wiesz, no zazwyczaj się kłócimy w sumie o to, nie wiem w sumie o co się kłócimy. Kłócimy się zazwyczaj o to, że nie wiem, totalnie nie wiem o co się kłócimy, no pierdy jakieś takie. A nie kłócicie się o to, kto jest liderem? Nie. No. Dla takich momentów się żyje, drodzy państwo. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Nie będę cię już męczył. Ale świetnie mi się z tobą rozmawia. Jesteś strasznie śmieszna. Jeżeli tak można powiedzieć. Śmieszna? Jestem zabawna. A widzisz, specjalnie to powiedziałem. Wytatuuj sobie to. Tak myślisz? Tak, zrobię to. Ale wiesz co, trochę mi zepsułaś koncept. Bo... A czy źle? Nie, zaraz ci powiem dlaczego i ty się ustosunkujesz do niego, okej? Więc w tym sympatycznym programie, który sobie tutaj robię, jesteś gościem, częścią nieodzowną, nawet pijając sobie kolkę tutaj, nie ma problemu, to od jakiegoś czasu wszystkich moich gości na sam koniec wypuszczam na jedno pytanie. I to pytanie brzmi w oryginale, ale będę musiał je zmodyfikować specjalnie dla ciebie. Okej. Jakbyś mogła spotkać siebie w wieku lat 15, to co byś sobie powiedziała? Więc jak się domyślasz, nie mogę cię o to zapytać. Ale mogę cię zapytać, co by było, gdybyś spotkała siebie w wieku lat 10? Teraz, tutaj wchodzi Sarah James, 10-latka. No, co byś sobie powiedziała? Mi się chce płakać teraz. Nie wiem dlaczego, because it's just so emotional for me. Ale, nie wiem, ani teraz
Wiesz co, wydaje mi się, że powiedziałabym pewnie... Tak sobie wyobraziłam taką brzydką, małą mnie po prostu z tymi zębami jak rekin i z włosami po prostu jak burz, jak po prostu dzicz. I tak sobie pomyślałam, że wydaje mi się, że powiedziałabym sobie takie po prostu, że keep going, że idź po prostu, że nieważne jak bardzo wydaje ci się czasami życie smutne i przerażające, to trzeba iść dalej, bo trzeba po prostu. Bo wiem, czego ta mała Sara chce i czego ta teraz Sara, która ma 14 lat, chce w swoim życiu i żeby po prostu do tego dążyć. I nieważne, co ludzie będą mówili, jak bardzo ciężko będzie w życiu, bo w życiu jest na pewno będą sytuacje, które jakby, no, będzie po prostu ciężko, będzie gruz. I wydaje mi się, że żeby po prostu, żeby się nigdy nie poddawać, żeby nie stanąć w miejscu, tylko iść dalej, aż do momentu, w którym powiesz, udało ci się. I to jest to bym powiedziała, takiej małej Saruni. Brzydkiej. Piękna klamra. Ja ci tego życzę w takim razie. Dziękuję bardzo. Życzę ci powodzenia po wakacjach, bo w wakacje słyszałem, że będziesz robić różne rzeczy. Si, claro. Żebyś mogła robić te różne rzeczy aż do samego końca. Żeby płyta była dobra. Żeby ta płyta była dobra. Żeby było miejsce na kolejną, jeszcze lepszą. Genialnie Wiesz, o co to chodzi. zrobiłeś. Dobrze. Dobrze to zagrałeś, no. Dobrze. Życzę ci, żeby na twoje koncerty przychodziły dziewczyny i chłopaki. O, a przychodzą. No właśnie. Życzę ci, żebyś miała zawsze dobry odsłuch. O, to piękne. Bo to się przydaje. Głębokie. Słyszałem, że to się przydaje. No. I życzę ci, żeby faktycznie, żebyś za 5 lat albo za 3 lata, nieważne, pomyślała sobie właśnie o tym 2022 roku i pomyślała sobie, naprawdę było ostatnie lato mojej młodości. Mojego dzieciństwa, mojego dzieciństwa. Oh my God. No, ale żeby było spoko to ostatnie lato. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Życzę ci miłych wakacji. You doing this? No, You do oczywiście, że Again. tak. Oh my God. Siski? Bardzo dziękuję. No dziękujemy bardzo. Chyba, że chcesz coś jeszcze powiedzieć do jedynki. A tu jest jedynka? To jest jedynka, tak, to jest twoja kamera. Jezu, poczekaj. Możesz, to jest tylko do twoich fanów. Tu już mnie nie ma. Teraz, Jezu, spokojnie. To jest moje ostatnie studio. Posłuchajcie, drodzy państwo, jak przemawia liderka. No wiesz ty co? Do jedynki. Mnie tu już nie ma. To się nie nagrało w ogóle. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że jesteście. Dziękuję, że mnie wspieracie. Nie jestem liderką. I przepraszam za to, że jestem czasami crazy. I czekajcie na płytę, i czekajcie na wszystko. I dziękuję, że mnie wspieracie. I nigdy się nie poddawajcie, to jest mega ważne. See ya! Fajnie? Super. Mamy to. Bardzo dziękuję.